jest poranek. Co przykuwa uwagę w Antwerpii, to ilość Polaków, którzy tu są. Codziennie do tego miasta przyjeżdżali dwójka przyjaciół, pies i chłopiec, aby podziwiać obrazy Rubensa. To jest tutaj nie jedna, tylko z 3 instytucji na całym świecie, która wydaje certyfikaty diamentom. O, jak ładnie, jak w Ciucholandzie. Fu, jak śmierdzi. Jesteśmy w Belgii, w Antwerpii, czyli będzie to nasz 7. kraj w czasie tej podróży. I zobaczcie, jak Klaudia znajduje miejscówki do spania. Grubo, co? Fajną mam żonę, no. Tu jest rzeka, która przepływa również przez Antwerpię i którą nasz samochód wypłynie niedługo. Najniższa krajowa w Belgii to jest 1320 euro, zadaje trochę ponad 6000 zł, a średnia krajowa w Belgii to jest z dużym opóźnieniem podają. 3800 było w 2020, a podali to parę miesięcy temu, a najniższa 1320, więc więcej niż u nas. I to podałem kwoty netto, dlatego że tutaj pensję minimalną podaje się w netto. Niedaleko Antwerpii śpimy przy kościele, przy rzeczce, co już wam pokazywałem, i postanowiliśmy sprawdzić, bo kościół jest tak dosłownie w zasięgu ręki. I się okazało, że jest msza po polsku, a więc mówimy, a pójdziemy. No i idziemy. Jest poranek. Klaudia, Tak. opowiedz coś o swoich wczorajszych dolegliwościach. No bardzo mnie bolał brzuszek po prawej stronie, tak od żeber do połowy pępka i myślałam, że mam wyrostek, bo mnie tak bolał przez 2 godziny, tak cały czas. Aż płakałaś, biedna. Tak, aż się popłakałam, a... I Łukasz też myślał, że to wyrostek, bo już miał kiedyś wycinany. No i pojechałam do szpitala francuskiego, tak, i nikt tam nie mówił po angielsku. Zrobili mi badania, ale jak czekałam na lekarza, to mi po prostu przeszło. No i przeszło mi tak przez myśl, że może trzeba porządnie wystać, a nie panikować. Że co trzeba było? Porządnie zrobić kupę. Aczkolwiek mamy dzisiaj kolejny dzień i dalej jest super. Klaudia, gdzie byłaś? Simply the best. W toalecie. Głowami. Uwaga, leczy się zamieniać. Jesteśmy w restauracji Ambrozja i to jest grecka restauracja, która ma ocenę 4,8 i prawie 1000 opinii, więc wydaje mi się, że będzie sztos. Nie miałem trochę czasu się zapoznawać z belgijską gastronomią, dlatego wiemy tylko, że testujemy tutaj belgijskie piwa. Ja również się napiję piwka bardzo chętnie, dlatego startujemy. Belgijskie piwo Kriek, owocowe. Pachnie typowo jak sok wiśniowy, Klaudia, powąchaj. Bardzo ładnie pachnie. Świetne. Także to jest pyszne. Jakbyście mieli okazję Krika wiśniowego spróbować, to będzie idealne wiśniowe. A drugie to jest Duvel, ja już to kiedyś piłem, bo to piłem kiedyś w Holandii. To jest piwo takie mega ciężkie w smaku i ono ma aż 8,5% alkoholu, więc dużo. Jest takie głębokie, mega gorzkie, chmielowe. No ciekawe jest to. No i bardzo mocne. Ale może komuś smakować. Natomiast polecono nam jeszcze piwo Crystal, więc na pewno jeszcze spróbujemy. To testujemy jedzenie. Wzięliśmy talerz żarcia na wszystkim. Kepsior. Zajebiste. Papryka. Ostra. Troszkę. Tak. Garaż. To jest najlepsze w tym, z tacykami. I tu są jeszcze te fajne takie nóżki owcze. To są suflaki, czyli mięso mielone. Też super. No i najważniejsze pokaż. Pierś z kurczaka.
Najważniejsze, Łukasz. Została skarpetka. No oczywiście. To jest... Bardzo dobra. Spróbowałem już fetę, spróbowałem pomidory. No generalnie wiecie, Greco wiecie podobno, ale bardzo dobra. Pychota. Jeżeli komuś nie zależy zjeść coś belgijskiego, to greckie jedzenie bardzo smaczne. Cheers. Co przykuwa uwagę w Antwerpii, to ilość Polaków, którzy tu są. No i to chyba jest też wynik poniekąd tego, że Polonia w Belgii jest bardzo pokaźna. Bodajże 48 000 było już tutaj w 1930. Początki przybywania tutaj Polaków to był wiek XIII, kiedy to drukarze i kupcy przybywali do Antwerpii drogą morską, by sprzedawać i głównie handlować. No teraz jest tych Polaków na pewno tutaj bardzo dużo. Kiedy jedliśmy, koło nas siedzieli Polacy, potem się zmienili, znowu siedzieli Polacy, tylko inni. Także no na pewno to jest bardzo rzucające się tutaj w oczy, że nie jesteśmy tutaj anonimowi. A, no i rano też jakiś facet Polak przyjechał po przyczepę, koło naszego kampera stała. Też Polak. Polaków faktycznie w całej Belgii jest najwięcej w Antwerpii i stanowią około 3% całej populacji. Także sporo. Powiem wam ciekawostkę. Taką na szybko. Że Antwerpia to miasto Rubensa. Haha. A czemu Rubensa? Że on tu malował, urodził Tak. się czy co? Nie urodził się tutaj. Żył tutaj i malował. A z jeszcze jednych ciekawostek, to ta katedra jest jedną z najwyższych na świecie. Ma ta katedra 123 metry wysokości, jest jedna z najwyższych na świecie. Wow, ale jakie są zdobienia, patrzcie. Grubo. A, nie wejdziemy. Jest zamknięta, więc trudno. Ale ogólnie tutaj, jak nie mam, że to wszystkie kościoły są zamknięte, pewnie kradną. Jak jest tu dużo Polaków, może nie jest to dziwne. Figurka ta przedstawia chłopca Nelo i psa Petrasze. Są to bohaterowie angielskiej bodajże powieści, w której to pociągiem codziennie do tego miasta przyjeżdżali dwójka przyjaciół, pies i chłopiec, aby podziwiać obrazy Rubensa. I tak tu podróżowali, że w końcu umarli w tej katedrze z niedostatku. Jest to wzruszająca podobno opowieść o przyjaźni bezwarunkowej, no i wielu ciekawych wątkach. Są tu upamiętnieni, podobno bardzo kultowa sprawa. Ale kuszą. W bardzo ładnym budynku się to znajduje. Takim starym, z fajną taką strzelistym szczytem. No i bardzo ładnymi stolikami z beczek. No i tak namawiali, że namówili. Więc Belgian Beers and Brews. To jest w ogóle jakaś, tutaj proszę bardzo, antwerpski kompania, jakaś piwna. Idziemy zobaczyć. Tam na górze nosi woda, a to jest studnia, która zapewniała ludziom wodę aż do XIX wieku. Studnie są ważne i są w takich naprawdę wielu miejscach centralnych, na przykład w Sarajewie. To jest jakiś znany budynek, ale nie wiem czemu. Nie chcę mi się już o tym dowiadywać, dlatego jadę dalej. Jesteśmy w takiej włoskiej knajpie z lodziarni Amorino, włoskie naturalne lody. No i zaraz powiem wam, jak to smakuje, gdyż robią takie z lodów takie różyczki fajne. Ja mam lody pistacjowe i tiramisu. Dobra, no to tiramisu fajne. Tak, wiem, loda się liże, no. Mogę wam powiedzieć parę moich przemyśleń, mianowicie tam jeszcze nie mam za dużej oglądalności tego kanału, ale pojawiają się takie komentarze już hejterskie i pod odcinkiem o karawanie naszym jest taki komentarz: padło, nie dojedzie do Paryża. No to drogi widzu,
dojechał. W Paryżu już byliśmy, już dawno go minęliśmy, jesteśmy w Antwerpii, więc pierwsze jakieś 3000 km zrobił. Nie, gdzie? Czekaj, 6000. 7000 km już zrobił. Więc dojechał do Paryża i to dookoła przez Maroko. Także mam nadzieję, że będzie dobrze, ale mogę Ci troszeczkę może racji przyznać, że zrobiłem dość spory serwis przed wyjazdem. Może gdyby nie to by do Paryża nie dojechał, nie wiem. Ciekawostka, jest tutaj bardzo dużo obywateli pochodzenia żydowskiego. Również są to Żydzi, którzy przyjechali z pochodzenia polskiego po II wojnie światowej, są w trakcie. I co jest jeszcze ważne, jest tutaj w związku z tym też Światowe Centrum Handlu Diamentami. Jest tutaj jedna tylko z 3 instytucji na całym świecie, która wydaje certyfikaty diamentom, gdzie mówi się jaki jest szlif, jaka jest wielkość, masa i tak dalej. Ilość skaz, czyli tam są 4C. Oni wydają certyfikat, na podstawie czego po prostu z tabelki odczytuje się wartość diamentów. Tutaj też się je częściowo wytwarza. No i tu jest w Antwerpii praktycznie 80% obrotu diamentami odbywa się tutaj. Dlatego no jest to poniekąd stolica diamentu. Miałem ostatnio też spotkanie z człowiekiem, który się tym zajmuje, dlatego trochę jestem na bieżąco a propos inwestycji w diamenty. Podobno jest to bardzo dobra inwestycja przechowująca wartość w bardzo długim czasie, bardzo mobilna i dobra, no. Tak, że dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę no, do Antwerpii diamenty przyprowadzili w sumie głównie Żydzi, bodajże w XIV wieku, ale doczytałam, że teraz to tak naprawdę jest fach hinduski, Hindusów generalnie, którzy przybyli tutaj z Indii i generalnie oni więcej jakby produkują, szlifują i jakby sprzedają tych diamentów. Dodatkowo trzeba zaznaczyć to, że tutaj w Antwerpii ogólnie znajdują się 4 giełdy diamentowe, gdzie można sobie właśnie no, te kamienie szlachetne kupować, handlować nimi i tak dalej, a w sumie chyba na świecie jest ich 23, także nieźle. Można przepłynąć tutaj takim statkiem na drugą stronę. Najstarsza twierdza, a my mamy furę, czyli nasz dom gdzieś tam. Więc płyniemy! Promy te są darmowe i tak naprawdę tutaj nie ma za bardzo żadnego mostu. Jest dość kawałek spory stąd, a tak żeby się przetransportować tutaj to trzeba albo tunelem, albo właśnie takim statkiem. Jest to darmowe jedno i drugie i bardzo przyjemne w użyciu. Statek ten jest elektryczny. Podatki w Belgii to istna masakra. Tu jest od 25 do 50% podatku dochodowego i bardzo jest ciekawe to, że tutaj bardzo duże ma znaczenie to, czy dochód uzyskany pochodzi z Belgii, czy z jakichś tam zarobków pozagranicznych. Tutaj się zapoznajcie już bliżej ze wszystkim sami. Pakujemy się. Niezbędne rzeczy, które mogą najbardziej ukraść i których nie możemy mieć na statku, będą wędrowały do toreb takich zwykłych i do kartonu, albo tylko do toreb, albo tylko do kartonu. Szafki pustoszeją, zwłaszcza z elektroniką. Klauduniu, pokaż jak wygląda nasza szafa. Wszystkie brudy są... O, jak ładnie, jak w Ciucholandzie. Fuj, jak śmierdzi. I Klaudia się zastanawia, czy nie wymieszać tych czystych z tymi brudnymi. I wtedy może nie ukradną. No i co? No i musimy jeszcze popakować wszystkie leki, musimy wywalić wszystkie płyny, musimy zlać z kampera wodę, a do rana musimy jakoś tego używać, solary trzeba zabezpieczyć. Przewalone trochę, no ale działamy. A propos belgijskich piw, kupiłem sobie jakąś też zeróweczkę, żeby sprawdzić. Dostałem to w takim papierze i z naklejką, że to antwerpskie piwo. Przetestuję od razu. Piwo się nazywa Palm. Pan bardzo mi polecał. A chyba ściemnił mnie, że to z Antwerpii. No, chyba mnie okłamał. Albo ta etykietka jest dla mnie mało czytelna. Palm. Próbujemy.
faktycznie dobre jak na bezalkoholowe. No, a takie niby jasne piwo, a naprawdę robi robotę. Klaudia, chcesz? Dobre, nie? Takie cytrusowe. No, fajne. Polecamy. Oddaliśmy naszego kampera. Było trochę stresująco, bo mamy mnóstwo rzeczy ze sobą. Cała elektronika i tak dalej. Nie mamy certyfikatu na butlę, najwyżej ją wyrzucą. No i ja trochę nie wiedziałem, jak się zachować w tym porcie, ale wszystko się udało. Udało. Zobaczymy w Urugwaju. Póki co zostaliśmy z 4 siatami przed terminalem, gdzie jest mnóstwo tirów i czekamy na Ubera, który nie wiadomo jak tu dojedzie. No ale co? Dajcie suba, polubcie film, dzwoneczek wciśnijcie, skomentujcie coś i czekajcie na dalsze wieści. Siedzimy już sobie w autokarze, jedziemy z Sindbadem. Przesiadka w Dortmundzie o 20 i potem do 6 rano będziemy chillować sobie. W końcu nie muszę jechać ja albo Klaudia, jesteśmy pasażerami. Jedziemy do Polski, zaraz wjedziemy do Holandii, przez co będzie to nasz 8. kraj. O ile wysiądziemy, to go zaliczymy, jak nie wysiądziemy, to go nie zaliczymy. Jesteśmy w kontakcie, my chillujemy. Witam króciutko w Eindhoven, jesteśmy w Holandii. Jest to nasz w takim razie, który kraj? Czechy, Austria, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Maroko, Belgia, Holandia. Pozdrawiamy z Holandii! Jesteśmy w Dortmundzie, Niemcy, nasz kraj 9. Jeżeli chodzi o te kraje, czyli Holandię i Niemcy, jeżeli pomyślicie, że troszkę oszukujemy i potraktujemy to po macoszemu, że to byliśmy, no to ogólnie byliśmy. Macie na kanale Przyjętaka na końcu świata film z Wiesbaden i film z Amsterdamu. Byliśmy w tych krajach realnie, nawet jest na to dowód. A teraz po prostu nasze nogi stanęły w tych krajach podczas tej podróży, dlatego je zaliczamy. Właśnie się obudziłem na chwilę. Jesteśmy w Polsce. Jest napisane po polsku wyjazd. Więc można iść na hot doga, ale ja pójdę spać.